Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić schab. Schab taki na kanapki, pieczony w całości w piekarniku, ale można też go użyć od razu po upieczeniu do obiadu, po prostu pokroić i taki ciepły do obiadu, do ziemniaczków też może być. Ja będę robić ten schab, a przy okazji, ponieważ będę miała włączony piekarnik, to zrobię też sobie troszkę ziemniaczków takich pieczonych, także wszystko Wam zaraz powiem, co mniej więcej potrzeba. Tutaj mam około kilograma schabu. Po zrobieniu tego schabu zrobi się 30%, około 30% mniej, więc zostanie około 70 deko. Będzie nam potrzebny do tego taka foremka. Najlepiej, żeby była tak mniej więcej dopasowana do wielkości schabu, żeby go tak ścisnęła, więc to będzie najlepsze. Dlatego, że on i tak się skurczy, więc nie za dużą bierzemy foremkę. Będzie nam, ja powiem Wam, jakie ja dam przyprawy, ale każdy z Was może dać przyprawy takie, jakie lubi. Ja dam pieprz biały, dam oczywiście sól, dam pieprz ziołowy, dam do tego, do schabu oczywiście mówię teraz, taki czosnek suszony w takich płatkach, do tego papryka wędzona słodka, papryka wędzona pikantna i to by było na tyle. Jeżeli ktoś inne zioła lubi, na przykład może majranek, a może jakieś inne, to proszę dodać. I oprócz tego zrobię sobie właśnie tak jak mówiłam ziemniaczki. Mam tu 4 ziemniaczki, do tego będzie nam potrzebne jakieś naczynie żaroodporne i ja dam taką przyprawę do ziemniaków, którą można praktycznie kupić w każdym sklepie. Jest to przyprawa do ziemniaków i do tej przyprawy do ziemniaków ja jeszcze dodam troszkę czosnku, takiego granulowanego już, nie w płatkach. I do tego 2-3 łyżki masła klarowanego mam tutaj rozpuszczony. A i jeszcze zapomniałam, patrzcie, tutaj obok stoi. Do tego schabu, ponieważ nie udało mi się kupić schabu takiego bardziej, on już jest wymyty i teraz obcieka mi na papierku, żeby był bardziej przerośnięty tłuszczykiem, to wtedy schab będzie fajnie wilgotny, a że po prostu nie udało mi się, więc ja dam kilka plasterków takiej słoninki. Akurat mam słoninkę w przyprawach, w papryce, ale może być jakakolwiek inna słoninka, którą macie. Dosłownie kilka plasterków, żeby poukładać na wierzchu. I zaczynamy. Oczywiście schab można zrobić sobie dzień wcześniej i w lodówce przez całą noc, żeby w tych przyprawach przeszedł, ale można też tak jak ja. Uważam, że też jest bardzo dobry, bo robiłam i wiem, że na pewno będzie dobry. I już Wam mówię, od czego zaczynamy. Schab, tak jak mówiłam, jest umyty. Papier do pieczenia. Przekładam schab. Tak. I będę dawać wszystkie przyprawy takie, jakie po prostu lubię. Sól, pieprz biały, pieprz ziołowy, troszkę tu też po bokach, bo zaraz damy to nad spód, też przyprawy, żeby wszędzie schab miał przypraw. O, dobra. Dam jeszcze troszkę soli tutaj. Jak schab żeśmy już obtoczyli, damy troszkę płatków czosnkowych, suszonych. Jeżeli nie macie, dajcie taki zwykły czosnek przeciśnięty przez praskę. Wysmarować i na to ułożę słoninkę. Gdyby Wam się udało kupić schab przerośnięty, to tłuszczykiem kładziemy do góry schab.
O. A gdyby ktoś miał ochotę, można tak schab właśnie zawinąć, zaraz zawiniemy i na całą noc do lodówki i na drugi dzień upiec. Też tak można. Zawijam. Papier do pieczenia. O. Tak, dokładnie. I oprócz tego folię aluminową. Tak. O. Folia będzie lepiej przylegać, ale nie chcę, żeby dotykała do mięsa. Dlatego dajemy papier do pieczenia. Nie, o, nie, tak, dobrze. I wkładamy do brytwanki. O. A teraz przyszykuję sobie ziemniaczki. Ziemniaki mam obrane. Dajemy taką miseczkę, żeby po prostu, no ile macie ziemniaków. Ziemniaki umyte. Pokroimy teraz. Im grubiej pokroimy, tym dłużej będą musiały być w piekarniku. O. Ja sobie tak poprzekrajam. Także w jeden dzień można podać schab z pieczonymi ziemniaczkami, a na drugi dzień, jak wystygnie oczywiście w lodówce, później przechowujemy i on będzie bardzo fajnie się nam kroił. Dajemy tutaj masło klarowane. Jeżeli nie macie masła klarowanego, zastąpcie jakąś dobrą gatunkową oliwą. Wymieszajmy, żeby się obtoczyły ziemniaki. Dam tą przyprawę. Jeżeli ktoś bardziej soli ziemniaki, to można oczywiście tu posolić. Może troszkę dodam soli właśnie, bo może być. Ale to wszystko zależy, jak to soli. I tutaj dodam jeszcze właśnie czosnku, ale takiego granulowanego. O, dobra. Za jednym zamachem. Musimy dodać tyle przyprawy, żeby nasze całe ziemniaczki były wymieszane, obtoczone w tej przyprawie. Jeszcze troszkę. Wykładam do naczynia żaroodpornego. Tak. I to też będziemy zawijać. I ja włożę w ten sposób. Nie chciałam układać tutaj naokoło ziemniaków. Po prostu ziemniaczki będę miała osobno i schab osobno. Wkładam do nagrzanego piekarnika na 200 stopni na około 20 minut. Po 20 minutach temperaturę dajemy na 180 stopni. Wszystko z każda temperatura z termoobiegiem. I w sumie cały czas pieczenia to jest 1,5 godziny. Tak jak mówiłam, pierw nastawiamy na 200 stopni, około 15-20 minut, a później piekarnik skręcamy na 180 stopni. Zresztą każdy z nas zna swój piekarnik. Gdyby Was piekarnik troszkę gdzieś przypiekał, jesteście pewni, że na przykład 180 stopni to u Was będzie przypiekał, to po prostu zmniejszyć o te 10. Ja wiem, że u mnie te 180 stopni to będzie, a w sam raz później, wsadzam teraz do zimnego piekarnika.
Widzimy się za 1,5 godziny. I widzimy się po godzinie i 40 minutach. A już Wam mówię, dlaczego po 40. Tylko wyciągnę. Bo 10 minut temu wyciągłam ziemniaczki pierwsze. Zaraz Wam wszystko pokażę, tylko powyciągam. Ale gorące. Ziemniaczki wyciągłam po 1,5 godzinie, odwinęłam, one są mięciutkie i po prostu wyciągłam je z tej folii, dlatego że chciałam je troszeczkę podpiec i te 10 minut ziemniaczki, jak i schab były na grzałce, tylko góra na 170 stopni. Mięciu, ale pachną, mówię Wam, o jakie będzie jedzonko. I fajne są, bo są wilgotne właśnie, dlatego że były przykryte. I zaraz będziemy wyciągać nasz schabik. Tylko chwilkę przystygnie. I wyciągamy. On jest jeszcze gorący. O, ale pachnie ładnie. Tak. O, żeby to wsiąść, żeby się nie poparzyć. Z tego płynu, co powstał, można zrobić sobie sosik, jeżeli ktoś chce. Można też go zlać do słoiczka i wykorzystać do zupy do jakiejś. Do grochówki, do fasolówki. Dobra, odwijamy. Patrzcie. Ale pachnie. I będzie na 100% soczysty. No ja tą wodę wszystko zleję, taką wodę, która właśnie się z gotowania mięsa zrobiła i na pewno jej nie wyrzucę, bo nie wyleję, bo tak pachnie. Ale ładnie. Zaraz będziemy kroić. Zdjęcia zrobiłam, możemy kroić. Powiem Wam, że jest cudowny. Ja już to po prostu czuję. I wcale nie jest suchy. Po pierwsze nie jest suchy, dlatego że daliśmy troszkę słoninki, a po drugie on był zawinięty. Teraz się nie będzie tak ładnie kroił, ale jeżeli go wystygnie, wstawimy go do lodówki, to na drugi dzień będzie można ukroić nawet takie cieniutkie plasterki. Zaraz chciałabym Wam pokazać. Patrzcie, jaki on jest soczysty. A rozpływa się w ustach. O. Pycha. Widać? Widać, że jest soczysty. Aż leci z niego. Patrzcie. Pyszne, pyszne mięsko. Pyszniutkie. Także może być teraz do obiadu z tymi ziemniaczkami, a to co zostanie, niech wystygnie do lodówki i na kanapki. Jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!